moi znajomi, jak i obserwując mnie na Instagramie, pytali, czy życie w Danii w tym momencie jest jakieś nadzwyczajne, jeżeli chodzi o sytuację z koronawirusem. I dodatkowo dostałem zapytanie od mojej znajomej, która chciałaby użyć mały materiał dotyczący właśnie Polaków mieszkających za granicą, więc stwierdziłem, że skoro materiał został już nagrany, to w sumie dlaczego go nie użyć i nie podzielić się tym z odrobinę większą publicznością, także oto i on. Jeśli chodzi o moje osiedle, to tutaj zazwyczaj tak naprawdę tak czy siak jest pusto, zbyt wiele się nie dzieje, rowery stoją, jest niedziela, pogoda jest kiepska, więc to też dlatego. Na przykład wczoraj na Pola Hama, jak się mówi po duńsku, było mnóstwo ludzi. Obecnie dzisiaj jest tutaj jakaś jedna osoba, idzie. Jak wygląda życie w Kopenhadze podczas epidemii koronawirusa? Nie byłem sam kilka dni w centrum, byłem w sklepie i na zewnątrz, ale nie byłem w centrum. Także sam jestem ciekaw i zobaczymy, jak to wygląda. Jestem w tym momencie na Nyhavn, chyba najbardziej rozpoznawalnej części Kopenhagi. I ostatecznie jest bardzo mało ludzi. Ogólnie myliłem się co do pogody, pogoda jest dosyć niezła, ale ludzi jest bardzo mało. Jest niedziela, godzina 14. Normalnie o tej porze w tym miejscu byłoby mnóstwo ludzi, dlatego że jest tutaj mnóstwo restauracji, no i jest to jeden z najczęściej odwiedzanych punktów turystycznych, a jako że turyści zostali zbanowani do wjazdu do Danii od wczoraj bodajże, jest pusto. Kolejna restauracja i kolejna restauracja i puste stoliki. Tutaj port dla wycieczek kanałami w łódkach, także pusto. W tym momencie jestem na Kongens Nytorv, jednym z chyba największych placów centrum Kopenhagi, niedaleko Nyhavn. I on zazwyczaj jest dość pusty, ale mimo wszystko czuję się odrobinę jak w takim ghost town. Tutaj mamy taki typowy pølsevogn, czyli taki wagonik z hot dogami. Ktoś coś zamawia. Z tego co widziałem, jest taka kartka, żeby przed odebraniem hot doga spryskać ręce dezynfekującym płynem, który jest obok. Zostawię limuzynę teraz tutaj przy wejściu i pójdę sprawdzić, jak wygląda metro. Ogólnie rekomendacja jest taka, żeby podróżować poza godzinami szczytu w dniach roboczych metrem, busami, wszystkim, transportem publicznym. Transport publiczny działa, ale są pewne obostrzenia. Jest to prawda niedziela i w niedzielę zazwyczaj nie ma tutaj zbyt wiele ludzi, ale mimo wszystko jest bardziej pusto niż zazwyczaj. Jestem w tym momencie na Kongens Nytorv, czyli na jednej z największych stacji przesiadkowych dla metra w Kopenhadze, bo największą przesiadkową stacją jest Nørreport. Przecinają się tutaj 3, a wkrótce 4 linie metra. Jest pusta. Informacje na temat tego, jak unikać zakażenia wirusem po duńsku i po angielsku. Tutaj mamy Christiansborg Slot, czyli budynek parlamentu duńskiego. Natomiast ja jestem obecnie na Strøget, czyli na takim głównym deptaku w Kopenhadze.
Bardzo wiele ludzi sobie robi tutaj zdjęcia. Z tego tarasu jest bardzo fajny widok. I podejrzewam, że gdybyśmy teraz spojrzeli, to widok ten odbiegałby od zwyczajnego widoku, jaki można tutaj spotkać na co dzień. Zazwyczaj w niedzielę o tej porze, to akurat tutaj muszę przyznać, że tutaj jest mnóstwo ludzi, nie da się przejść tym detakiem. Są muzycy, sklepy są zazwyczaj wszystkie i restauracje pootwierane. W tym momencie widzę, że restauracje także są otwarte. Jeżeli chodzi o sklepy, chyba tak, że na przykład sklep Disneya widzę, że jest jakaś kartka. Podejrzewam, że może być zamknięty na czas właśnie tej 2-tygodniowej kwarantanny, która została ogłoszona przez rząd duński. Dziwnie. Czyli tak jak wspomniałem, sklep Disney jest zamknięty ze względu na bezpieczeństwo personelu i odwiedzających. Czas tymczasowy nie jest określony w tym momencie na ile. Podejrzewam, że co najmniej 2 tygodnie. Jestem teraz na placu Ratusza. Także pusto. Zobaczymy teraz, co się dzieje na stacji głównej w Kopenhadze. Jeśli chodzi o stację, jest trochę ludzi, oczywiście także mniej niż zazwyczaj, ale nie odbiega to jakoś potwornie od rutyny. Pociągi działają. Nie wiem, pewnie pociągi międzynarodowe zostały zawieszone do Szwecji i do... O, teraz jest ogłoszenie o koronawirusie. Czyli właśnie teraz wspomnieli, że jeżeli ktoś jest zarażony... Wspominałem teraz, że jeżeli ktoś jest zarażony, to oczywiście czy ma jakiekolwiek symptomy, żeby nie podróżował i jest duński operator kolejowy, czyli DSB, czyli takie polskie PKP, wprowadziło ograniczenia. Każdy musi posiadać miejscówkę, wykupić miejscówkę, znaczy miejscówka jest za darmo, ale trzeba ją sobie zabukować wcześniej, inaczej się pociągiem nie pojedzie. Tiuli, czyli jedno z najstarszych parków rozrywki w Europie, albo i nawet na świecie, jest także zamknięty. Co prawda nie z powodu wirusa, a z powodu po prostu zmiany aranżacji na Wielkanoc. Ma się otworzyć 2 kwietnia. Zobaczymy, czy to się stanie. Jestem teraz w Lidlu i ogólnie byłem już 3 razy w sklepie od kilku dni. Nawet nie ma zbytniej paniki, nie ma zbytnio ludzi w tym momencie. Jak na razie nie zauważyłem żadnych braków większych. Chociaż oczywiście są przygotowani na kryzys. Mnóstwo makaronów w promocji i pomidorów w puszce. Mnóstwo fasoli i cieciorki. Wydaje mi się, że to nawet nie jest tyle na po prostu tak jakby zabezpieczenie się zaopatrzeniem, ale po prostu, żeby pokazać ludziom, że nie panikujcie, mamy wszystko, czego potrzebujecie. A jestem też w Lidlu dzisiaj, dlatego że mamy tydzień wschodnioeuropejski i są pierogi z serem i z mięsem. Wszystkie składki, owsianka, oliwki, jakieś tam inne rzeczy. Oczywiście znowu mnóstwo puszek. Jeżeli chodzi o makaron, jest trochę mniej dzisiaj, ale wiadomo, jest niedziela, więc pewnie nie było dostawy. Sporo spacerowiczów, pogoda jak na danie świetna. Pierogi. Także jestem już w domu. Jest tak, jak się spodziewałem. Duńczycy nie spanikowali ostatecznie. Pamiętam, że to był chyba wtorek, kiedy takie te pierwsze obostrzenia były ogłoszone. To wtedy akurat ludzie znienacka nagle zaczęli szturmować sklepy i chomikować. Tak samo mówi się tutaj, jak i po polsku. I bardzo wiele osób apelowało, żeby nie chomikowali tego jedzenia, ponieważ jak na razie nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o dostawy produktów.
Wszystkie sklepy, wszystkie sieci, takie główne sklepów spożywczych wtedy w Danii wygłosiły wspólne oświadczenie, kiedy powiedziały, że nie ma sensu kupować zapasów na nie wiadomo ile i szykować się na wojnę, dlatego że żadnej wojny i żadnego zagrożenia jeszcze nie ma, jeżeli chodzi o dostawy jedzenia. I apelowali, aby kupować w normalnych ilościach, dlatego że po prostu inne osoby, które jeszcze wtedy nie mogły na przykład do sklepów pójść, później zostawały puste półki. Ten jeden dzień był taki jeden dzień, kiedy naprawdę półki były nie o tyle nie puste, były w niektórych sklepach, że nie było chleba, czy nie było papieru toaletowego oczywiście, nowe białe złoto prawie że, dosłownie. Sytuacja, jeżeli chodzi o dostawy, jest stabilna i tak samo duński rząd poinformował, że wszystko jest pod kontrolą, jeżeli chodzi o dostawy. Następnie, kilka dni później, bardzo wiele tych komunikatów było i te komunikaty się zmieniały. Najpierw zawieszono tylko loty do Włoszech, następnie później zawieszono zgromadzenia do 100 osób i następnie w ogóle wprowadzono całkowitą kontrolę granic i zamknięcie tak naprawdę wszystkich urzędów i wszystkich publicznych instytucji, czyli uniwersytetów, urzędów miasta i tak dalej na okres, najpierw chyba to było 2 tygodni, chyba to 2 tygodnie będzie jak na razie, ale całkowite zamknięcie granic zostało ogłoszone chyba 2 dni temu. Będzie obowiązywało przez miesiąc. Także żaden obcokrajowiec bez jakiegoś takiego konkretnego powodu, a tym konkretnym powodem jest na przykład praca, nie wjechałby do Danii w tym momencie. Sytuacja jest odrobinę oczywiście dziwna i wszyscy mamy takie podejście, każdy jest odrobinę niespokojny, ale jednocześnie uważam, że wszyscy tutaj zachowujemy spokój. Wszyscy mają wiarę w to, że rząd ma wszystko pod kontrolą. Jednak mimo wszystko opieka zdrowotna w Danii jest na wysokim poziomie i sam kraj jest bardzo stabilny ekonomicznie. Mimo że ta epidemia uderzy mocno w gospodarkę, na co rząd już się teraz szykuje, nie ma w tym momencie jak na razie nie ma takiego ryzyka większego, jeżeli chodzi o zwolnienia. Co prawda, oczywiście rząd boi się zwolnień, dlatego dzisiaj, właśnie w niedzielę został ogłoszony plan rządowy wsparcia. On jest tymczasowy bodajże na 3 miesiące. Jeżeli firma planuje ze względu na epidemię zwolnić co najmniej 30% swoich pracowników albo 50 pracowników w liczbie, wtedy będzie mogła liczyć na dofinansowanie od rządu, rekompensatę dla pensji tych pracowników, czyli rząd zapłaci do 75% pensji pracowników, którzy potencjalnie mogliby być zwolnieni, tylko po to, żeby nie byli zwalniani i żeby zachowali swoje prace. Także dzisiaj będą wszystkie partie na tym obradowały i uważam, że jest to świetny krok ze strony rządu duńskiego, aby zachować te miejsca pracy, które są jak najbardziej narażone na skutki tej epidemii. Także został chyba ogłoszony plan dla pracowników, którzy pracują w wymiarze godzinowym. Tam ta rekompensata ma być jeszcze większa, chyba do 90%. I to odpowiada oczywiście nie każdej pensji, chyba to będzie do 23 000 dla pracowników otrzymujących stałą pensję i do 26 000 dla pracowników, którzy otrzymują pensję godzinową. Nie zostały zamknięte puby i restauracje, ale widać, że ludzie po prostu sami podejmują decyzję, aby ograniczyć swoją aktywność społeczną. Chociaż można zobaczyć bardzo dużo ludzi na parkach i na ulicach, tak naprawdę jest wciąż sporo ludzi. Wczoraj na przykład wybrałem się sam na wycieczkę po prostu rowerową samotnie dookoła tej wyspy Ama i po praktycznie większość południowej części tej wyspy to są otwarte pola, to jest taki rezerwat przyrody, gdzie jest bardzo dużo przestrzeni i wiele ludzi wczoraj uważało, że pewnie nie spotka innych tam. Natomiast kiedy przyjeżdżałem i potem kiedy widziałem zdjęcia na Instagramie czy na Facebooku, bardzo dużo ludzi się wybrało na spacer na pola Ama. Ludzie myśleli, że będą mogli się odizolować od innych, pójść na spacer, gdzie nikt nie chodzi zazwyczaj, ale pogoda dopisała i ludzi było mnóstwo. Także ludzie nie panikują, ludzie nie boją się siebie, ludzie nie boją się przechodzić metr czy 2 metry obok ciebie, czy nawet bliżej. Naprawdę aż mnie to troszeczkę dzisiaj zraziło, że w supermarkecie ludzie podchodzą tak blisko do ciebie, bo kolejka się rusza na przykład. Jest takie... Weźmy to pod uwagę, że w tym momencie jesteśmy w odrobinę innej rzeczywistości i musimy się zachowywać odrobinę inaczej, podczas gdy niektórzy myślą, że mogą się dalej zachowywać tak jak zawsze się zachowali, czyli popchnąć się prawie, bo kolejka się wtedy ruszy szybciej. Jeżeli chodzi o moją pracę, nasza firma podjęła decyzję już w czwartek, że wszyscy pracownicy będą pracować praktycznie z domu, o ile chyba, że to nie jest możliwe, ale w moim przypadku tak naprawdę praca z domu jest możliwa dla wszystkich pracowników.
Także cieszę się, że mam przynajmniej dodatkowy monitor, bo jest łatwiej pracować na 2 monitorach. Wiadomo, nie każdy ma ten komfort, że będzie mógł pracować z domu. Jak na razie jesteśmy po prostu informowani na bieżąco o sytuacji. Został zawiązany sztab kryzysowy, który ma tak jakby się zajmować wszelkimi sprawami związanymi z wirusem i nas na bieżąco informować, jak się zmienia sytuacja. Podejrzewam, że praca z domu potrwa co najmniej 2 tygodnie. Oczywiście są pewne obostrzenia, ale w ostatecznym rozrachunku życie jak na razie aż tak bardzo się nie zmieniło. Ludzie spędzają więcej czasu w domu, mimo że wychodzą sobie na spacery i tak dalej. Jeżeli chodzi o sklepy, nie ma szturmów codziennie, nie brakuje jedzenia, jedyne czego brakuje to drożdży. To jest zabawne, jest w ogóle taka anegdota, albo Duńczycy sami, kiedy we wtorek się tak wszyscy rzucili na sklepy, ktoś wrzucił na mediach społecznościowych, przestańcie znowu chomikować drożdże, czyli hamstra geja. Geja. Det er håndværk. Czyli po angielsku chomikować drożdże, to jest taka nawiązanie do sytuacji z lat 90., gdzie podobno miał ze względu na to, że związki zawodowe nie mogły dojść do porozumienia z rządem, było duże ryzyko, że akurat dostawy będą zatrzymane wtedy i że przez jakiś czas może brakować żywności w supermarketach, dlatego Duńczycy się właśnie rzucili na żywność, a szczególnie na drożdże, no bo drożdże, jeżeli masz mąkę, to wiadomo, możesz sobie upiec cokolwiek chcesz, a Duńczycy lubią swój chleb, lubią swoje hygge. Hygge do you think this place is? How much what? Hygge. It's a top hygge. I na pewno brakowałoby im przedpołudniowych brunchy ze świeżym pieczywem. Dzisiaj, kiedy spojrzałem na stronę pewnego sklepu internetowego, to właśnie drożdży nie było. I co więcej, a jeżeli chodzi o sklepy internetowe, oczywiście przeżywają teraz oblężenie, zwiększają zatrudnienie, to jest jeden z tych sektorów, który oczywiście zwiększa zatrudnienie i bardzo wiele obcokrajowców, studentów znajduje pracę właśnie w magazynach tych sklepów internetowych. Jest bardzo ciężko się dostać, czy nie dostać się do pracy, tylko dostać się na stronę, żeby zamówić cokolwiek. Kolejki są w tysiącach ludzi czekających, aby się dostać na stronę, także serwery limitują liczbę wejść. Moja znajoma z pracy w piątek próbowała zrobić zakupy właśnie na jednej z tych stron. To była numerem 50 000 w kolejce i czekała pan 3 godziny, żeby się dostać na stronę. Ja staram się zostawać w domu, co prawda nie jesteśmy zmuszeni, żeby zostawać w domu, ale wiadomo, że na przykład chyba jest przymusowa kwarantanna dla osób, które by przybywały z zagranicy w tym momencie. Loty odbywają się wciąż, nie ma zakazu lotów, nawet chyba wstawiałem filmik, gdzie samolot, podejrzewam, to był chyba EasyJet, lądował na lotnisku w Kopenhadze. Wszystkie lotniska działają, co prawda wiele połączeń zostało zawieszonych, w tym połączenia do Polski. Skończyła mi się pamięć na telefonie, ale tak jak wspominałem, wszystko jest mniej więcej normalne. Świat się jeszcze nie zawalił, Duńczycy mimo wszystko ostatecznie poza tym jednym dniem aż tak strasznie nie panikują. Ludzie zachowują spokój i uważam, że wszystko wróci już niedługo do normy. Wiadomo, jest to sytuacja nadzwyczajna i powinniśmy wszyscy zachować spokój, wszyscy powinniśmy się starać tak naprawdę stosować do rekomendacji, które dają nam przedstawiciele rządowi i zostać w domu, jeżeli nie musimy wychodzić z domu, starać się zachować dystans od ludzi, żeby zatrzymać tego nieszczęsnego wirusa. Także to tyle, jeżeli chodzi o Danię. Jeżeli jesteście zainteresowani ogólnie życiem emigranckim w Danii, dajcie mi znać i zobaczymy, co da się zrobić. Dzięki wielkie za wysłuchanie mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia.